Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Michał. Cześć, witam. Cześć, słuchaj, zawsze nurkom zadaję pytanie, gdzie ostatnio nurkowali. Ja wiem, że ty nie nurkujesz, ale może byś chciał zacząć nurkować. Co ty myślisz? Wiesz co, proponowano mi to. Natomiast na razie mam tyle planów, których nie mogę zrealizować z uwagi na życie zawodowe i brak czasu na życie prywatne, że odkładam te decyzje. Ale jak wrócę do snowboardu, do żeglarstwa, piłki nożnej, tenisa, jeszcze może kiedyś tego golfa znowu ruszę, to pomyślę o nurkowaniu. No, ale na polach golfowych są jakieś jeziorka, to przy okazji można by było dać nura. No, zobaczymy. Dobra, słuchaj, mam do ciebie takie pierwsze pytanie. Zajmujesz się ogólnie prawem i kiedy ja zdawałem licencję, nie wiem, uprawnienia nurkowe, tak, zacząłem sobie szukać w internecie, czy jest to jakieś umocowanie prawne w naszym kraju, tak? No bo żeby prowadzić samochód, potrzebujesz prawo jazdy, żeby pilotować samolot, licencja, żeby żeglować, również patent jest potrzebny i tam ministerstwa zdajesz, nawet w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zdajesz takie rządowe dokumenty. Jak to jest z nurkowaniem? Czy jest jakieś rozporządzenie, ustawa, która mówi, że mogę nurkować, czy jest to raczej wolna amerykanka i już, wchodzę do wody i sobie nurkuję? Przygotowując się do tej rozmowy, wyszukiwałem właśnie aktów prawnych. Powiem Ci, na początku, jak usłyszałem, o czym mam rozmawiać, byłem trochę przerażony, ponieważ w Polsce jest nadprodukcja aktów prawnych i mówię, no będzie trochę jak na jakiś egzamin. Znowu 800 stron Nowego Ładu, tak? Tak, zobaczymy co to będzie. Tak? No i zacząłem szukać. I byłem zaskoczony, z jednej strony pozytywnie, bo mniej roboty, z drugiej trochę przerażony, bo tak, znalazłem 2 rozporządzenia, oba nie obowiązują już, okay. Tak więc okazuje się, że w sumie nie ma żadnej regulacji dotyczącej nurkowania w Polsce. Mamy trochę taką wolną amerykankę, w sensie jak masz odwagę i chcesz zaryzykować, no to proszę bardzo. No tak, bo na wielu stronach nurkowych widziałem właśnie odwołania do jakichś rozporządzeń i one są chyba z 2 różnych lat. I one już nie obowiązują. Tak, mamy tak. Było rozporządzenie z 2002 roku. Jak je sobie przygotowywałem, to wyszło mi, że ma 6 stron, a 4 objętości. I ono było wydane na podstawie ustawy o kulturze fizycznej. Ponieważ rozporządzenie zawsze musi być na podstawie ustawy wydawane. No i było to rozporządzenie i ono obowiązywało do bodajże 2005 roku. I tutaj właśnie jakaś wyrwa mi się pojawiła, ale w 2006 roku wydano kolejne rozporządzenie, tym razem na 2 strony i jak się domyślamy, w jakim kierunku to idzie. W kierunku usunięcia. Tak, obowiązywało sobie od tego 2006 roku również na podstawie ustawy o kulturze fizycznej z 96. Natomiast ta ustawa została w zdecydowanej części uchylona, ostał się tylko 1 artykuł z niej i zastąpiła ją ustawa o, jak ona się ładnie nazywa, ustawa o sporcie z 2010 roku. Okay. Ta ustawa nie wprowadziła już odpowiednika artykułu 53, czyli tego umocowania do wydania rozporządzenia, więc tak naprawdę nie ma nic na ten temat. Po prostu weszła nowa ustawa dotycząca tego wszystkiego. Nie pokuszono się o to, żeby zobowiązać Radę Ministrów czy jakiegoś poszczególnego ministra do tego, żeby coś zrobił w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa. No i tak to sobie funkcjonuje. Czyli tak naprawdę, czy mam jakąś licencję jakiejś prywatnej organizacji, czy nie, wolno mi iść pod wodę, tak? Nie mając żadnych uprawnień de facto. No tak by się tutaj wydawało. No. Czyli... Tak można stwierdzić. Ja nie znalazłem żadnych przeciwwskazań. Przynajmniej nie znalazłem niczego, co by nadawało uprawnienia do nurkowania. Nie ma odpowiednika prawa jazdy, nie ma odpowiednika patentu żeglarskiego. Chociaż ten patent żeglarski wyznacza też pewien standard, ponieważ kiedyś ten patent był wymagany na praktycznie każdy jacht, który jak spojrzysz, to masz ochotę nazwać jachtem, a nie łupiną. Tak. No i nagle okazuje się, że od ładnych kilku lat jachty bodajże do 7,5 metra długości można prowadzić bez żadnych uprawnień. Taki jacht 7,5 metra to jest jacht, żeby tu zaobrazować słuchaczom, na którym 6 osób to się prześpi wygodnie całkiem, ugotuje obiad, popływa sobie, pobawi się, tak, wygląda to imponująco. To są jachty takie, których jest najwięcej na Mazurach, było jeszcze kilka lat temu, tak? Więc okazuje się, że takim pływającym domkiem w tym momencie może po prostu wsiąść i popłynąć, jak ktoś ci go wyda. Czyli tak naprawdę idę sobie nurkować, nie ma żadnych regulacji prawnych, już nie mówimy o bezpieczeństwie, tak, wyszkoleniu, ale nie ma umocowania prawnego, czyli też nie ma jakiejś policji, która mnie wyciągnie z wody i sprawdzi, czy mam uprawnienia, potem jak to jest, nie wiem, z kartą wędkarską, tak, nie masz uprawnień do wędkowania na danym akwenie, przychodzi chyba policja i może ci wystawić mandat, tak? Tak, chociaż tutaj ta karta wędkarska to też
Ona co prawda z tego co kojarzę związana jest ze zdaniem pewnych egzaminów, ale to mówimy o karcie wędkarskiej na dane akweny. No bo dla porównania na innych akwenach, też nie prywatnych, ale chyba nie należących do wód polskich, jakoś tak jak się interesowałem, tak mi wychodziło, tam nie musisz mieć karty wędkarskiej potwierdzającej nie tylko to, że zapłaciłeś, ale to, że masz jakąś wiedzę, tylko możesz mieć po prostu pozwolenie kupione w sklepie na dane akweny i sobie idziesz, wędkujesz. W sumie co złowisz to twoje, czy to pod ochroną, czy nie, no to przecież nie masz pojęcia, bo zapłaciłeś 5 zł za pozwolenie na wędkowanie, nie wymagajmy cudów. Jasne. No dobra, to teraz tak, idę sobie nurkować do jakiejś bazy nurkowej, tak? Jest to obiekt przystosowany do nurkowania, mamy tam butle do wypożyczenia, często sprzęt, jakieś przeszkody podwodne lub coś do zwiedzania, platformy i tak dalej. Nie zawsze właściciele tych obiektów sprawdzają, czy ja w ogóle mam jakieś licencje, uprawnienia nurkowe, tak? Po prostu chcę sprzęt, płacę, dostaję, idę pod wodę, no i oczywiście mogą zdarzyć się jakieś wypadki, tak? Czy w takich okolicznościach baza nurkowa odpowiada za to, że wpuściła na przykład na swój teren nurka, który nie ma licencji jakiejś instytucji nurkowej, czy znowuż to w polskim prawie tutaj nie ma to znaczenia? Moim zdaniem to nie ma znaczenia. No bo skoro nie mamy licencji, to nie można jej wymagać. Natomiast odpowiedzialność za to, co się stanie, tak jak zadawałeś pytanie, szukałem od razu przykładu, bo ja na tym lubię pracować. I takim przykładem jest dla mnie rower miejski wypożyczany poprzez aplikację, tak? A także car sharing, no bo porównajmy. Jak weźmiesz sobie, może tak, wracając jeszcze do uprawnień. Przy car sharingu, jak instalujesz aplikację, to pamiętam, że musisz podać, chyba musisz zrobić zdjęcie prawa tak. jazdy, tak, no bo jest wymagane, mogą to sprawdzić, bez tego nie pojedziesz tym samochodem. No ale jak chcesz skorzystać z roweru miejskiego, no to tutaj tak naprawdę ściągasz apkę, bierzesz rower i jedziesz, no bo każdy może pojechać na tym rowerze praktycznie, no tak? Zwłaszcza, że są takiej wielkości, że przedszkolak nie da rady. W sumie mogę wypożyczyć rower ja i dać go komuś do jechania. Też. W sumie tak samo jest z car sharingiem tak naprawdę. Tak, no ale tutaj to już wchodzimy wtedy w określone przepisy, tak, jak uczciwie traktujesz wypożyczającego. No ale teraz dochodzimy do drugiej kwestii, która też mi właśnie przyszła do głowy. To, że wypożyczysz samochód czy rower i wypijesz sobie piwko i pojedziesz, no to nie możemy wymagać od dostawcy tej usługi, żeby odpowiadał za to, że ty jechałeś pijany. I tak samo jest tutaj. To, że weźmiesz i pojedziesz i popłyniesz, a nie umiesz, tak? To tak zresztą na rowerze, no bo tutaj też pojedziesz na rowerze, no nie umiesz jeździć, wywalisz się, no i trudno, żeby ta firma, która ci udostępniła rower, odpowiadała za twoje poobijane kolana. Z nurkowaniem jest moim zdaniem podobnie niestety, chociaż tutaj skala niebezpieczeństw jest nieporównywalna, z tego co wiem, to chociażby powiem, że opowiadaliście mi kiedyś, że kwestia wypuszczania powietrza z płuc, jak się wynurzamy. No, tak, jest dużo procedur, których dowiadujesz się tak naprawdę na szkoleniu. Tak, ale tak, no ale teoretycznie nie wiedząc tego mogłem iść i sobie ponurkować. Tak? Natomiast pomimo tej skali niebezpieczeństwa nie sprawdzamy, bo nie ma czego, nie można wymagać, żeby ktoś odpowiadał obrazowo za naszą głupotę, bo ja to tylko tak mogę nazwać. Czyli jeżeli dojdzie do wypadku, to tak naprawdę jest to traktowane jak zwykły taki, nie wiem, wypadek, przewróciłem się na ulicy. To nie jest coś takiego, że jechałem bez uprawnień samochodem, tak? Tak. I też jeszcze jedna rzecz, no bo wydaje mi się, że ty kupujesz sprzęt do nurkowania, też ci nikt nie sprawdza, czy masz uprawnienia. Kompletnie nie. No bo możesz wypożyczyć, a możesz kupić. Zgadza się. No to teraz kupujesz, idziesz, toniesz, wybuchasz, cokolwiek, no nie połamiesz się, zakładam, pod wodą za łatwo. Ale przed wejściem do wody mogę. Coś. No trudno, żeby rodzina pozywała producenta sprzętu za to, że miałeś łańską fantazję. Okej, broni nie kupię bez licencji, ale specjalistyczny sprzęt. No legalnie raczej nie, tak. Ale legalnie raczej nie, tak. Tak, chociaż z bronią były te pomysły, żeby pozywać producentów broni, chociaż to głównie w Stanach. No a tam prawo dla prawników to jest po prostu przepiękna rzecz. Tak? Bo tam każdego prawda? Wszystko, żyć nie ubierać. To tak się teraz zastanawiam, skoro mieliśmy takie rozporządzenia, tak, i one przez lata były upraszczane, aż zostały usunięte, dlaczego tak mogło się stać? Co to spowodowało, że taka ustawa została usunięta? Czy to jakieś uwalnianie zawodów? Czy to był zbędny akt prawny, który być może nie był nigdy
nie wiem, respektowany, sprawdzany, nie było organów ścigania, które sprawdzały, czy ktoś, nie wiem, przekroczył jakieś uprawnienia w nurkowaniu? Ciężko mi powiedzieć, ponieważ no patrząc na to, że mówimy o 2006 roku, kiedy to było wydawane, czyli to było 15 lat temu. A pierwsza wersja jest z 2002. To tak, jeszcze no to dalej. tutaj też no, nie ukrywam, że z uwagi na swoje, wtedy się nie do końca interesowałem tym, jak te akty prawne, przynajmniej takie były, były uchwalane i dlaczego, bo to wtedy z tego co pamiętam, to mnie prawo konstytucyjne zajmowało na egzaminy. Tak, to były podstawy. Natomiast nie chciałbym uderzać w takie mało wygodne tematy. Natomiast rzeczywiście u nas kultura tworzenia prawa jest moim zdaniem na niskim poziomie. Często prawodawca, legislator skupia się na tym, co jest nieistotne, pomija to, co jest istotne, plus prawo zaczyna być traktowane dość mocno populistycznie. Ono jest pisane na kolanie, jest pisane, żeby się spodobało, albo jest pisane, bo wcześniej zapomniano. Lex Trynkiewicz niech będzie tutaj przykładem. Tak? Napisane na szybko, bo przez tyle lat jakoś nikt nie miał ochoty się tym zająć. Tak z tym, dlaczego tak się stało? Ciężko mi powiedzieć. No może po prostu stwierdzono, że jednak zdamy się na zdrowy rozsądek osób, które chcą nurkować. Prywatne organizacje, które szkolą. Tak, może to, że tutaj jednak ktoś będzie starał się jakoś wpływać na osoby, które są, a może po prostu było dużo uwolnień, tak, zresztą uwolniono zawód prawniczy, uwolniono przy okazji zmiany tych ustaw, z tego co kojarzę, uwolniono zawód trenera sportowego. No stwierdzono, że po co? No to akurat warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom prawników i trochę zrezygnujmy z nadmiernej legislatury. 8 dodatkowych stron to dużo, tak? Teraz jest prościej. Tak. No dobra, czyli jeżeli nie mamy takiej licencji prawnej, tego co się dowiedziałem i mówię, nurkowanie to raczej jest sport partnerski, tak? Powinno się nurkować przynajmniej te dwie osoby, tak? Dla bezpieczeństwa. Też są takie osoby, co nurkują samodzielnie. No, ale załóżmy, że nurkuję z kolegą, doszło do jakiegoś wypadku czy incydentu po prostu, tak? Nie wiem, czy to z mojego, czy jego na przykład niedopatrzenia coś się stało, a być może z jego niedopatrzenia. Ja sobie tu grzebę, już właśnie szukam tego, o co pytasz. Czy ja mogę w jakikolwiek sposób, kodeksu cywilnego, nie wiem, rościć prawa do jakiegoś odszkodowania, że to nie wiem, mój partner, z którym nurkuję, czegoś nie dopilnował, nie dopatrzył i doszło do na przykład wypadku? Dobrze. To nie jest prosta kwestia. No, zgadza się. Że trochę humorystycznie zaczynając, chociaż temat nie jest śmieszny, no jak nie spiszecie sobie żadnej umowy, kto ma jakie obowiązki, no to... Przed nurkowaniem. Tak, no po prostu ich nie ma, no tak bym powiedział. Tutaj bardziej na jakimś zwyczaju, chociaż zwyczaj nie znam źródłem prawa, no na tym zwyczaju należałoby się oprzeć. Natomiast ja bym poszedł w innym kierunku. Co do asekuracji, wydaje mi się, że nie ma takich wymagań prawnych. Ale specjalnie sobie otworzyłem, żeby przeczytać wprost. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To jest artykuł 162 Kodeksu Karnego, który możemy przenieść właśnie na nurkowanie. Jeżeli widzisz, że coś się dzieje i powiesz trudno, no to możesz odpowiadać tutaj właśnie za popełnienie przestępstwa. Czyli tak jak w udzieleniu pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym, drogowym dokładnie. Tak, w wielu momentach tak, no po prostu tak... No wychodząc od naszej norm moralnej i zdrowego rozsądku, bo tutaj powinniśmy szukać źródeł prawa, powinniśmy, no po prostu jak możesz komuś pomóc, to by wypadało to zrobić. No nie można kogoś, komu, tak jak już ustaliliśmy, nie jestem fachowcem, ale zakładam, że widzisz, że mu się jakaś rurka odczepiła z tyłu, gdzie nie może sięgnąć ręką, a ty możesz podpłynąć i mu ją wepchnąć, no nie możesz tego zaniechać. Tak, to dziecko podejrzewam, że będzie wiedziało. Jeżeli nie, to powinniśmy zainteresować się żywiej jego wychowaniem. Tak, no to są takie proste rzeczy. Natomiast
wracając do tych pierwszych rzeczy, no skoro nie mamy żadnych uregulowań co do nurkowania, no to nie możemy tutaj pewnych rzeczy wymagać. Żeby było też ciekawie, właśnie to drugie rozporządzenie, o którym mówiliśmy, ono miało bardzo dobrą nazwę. Pierwsze to było w sprawie uprawiania płetwonurkowania, ale drugie to już było w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania. No bo wiadomo, że te zasady są potrzebne i tutaj mogliśmy szukać pewnych rzeczy. Nie ma, to nie ma, no niestety. Czyli mamy teraz jakieś prawa ogólne, tak jak udzielenie pierwszej pomocy. Tak, no tutaj tylko możemy szukać. Tak, o ile nie zagraża to oczywiście mojemu bezpieczeństwu. No tak, no nie możemy wymagać od nikogo poza określonymi tam rzeczami w prawie. Tak? Są sytuacje, kiedy tego można wymagać, ale przy takim ogólnym podejściu nie wymagamy od zwykłego, szarego obywatela, żeby stracił życie ratując kogo innego. No nie. Jasne, czyli zwykła, klasyczna pierwsza pomoc, zachowanie swojego bezpieczeństwa, a potem... Tak, no bo to jest tak naprawdę, ja bym powiedział, że to jest rodzaj pierwszej pomocy, też wymagającej pewnej wiedzy, zdolności manualnej, tak, no innej niż przy tej pierwszej pomocy klasycznej, typu układanie w pozycji bocznej ustalonej, masaż serca i tak dalej, no ale potoczna nazwa, pierwsza pomoc, tutaj by właśnie wchodziła, no jesteś pierwszym, który może udzielić tej pomocy, no zrób to. Teraz mnie tak, jeśli mówimy o tych wypadkach, to nasuwa mi się takie pytanie, bo jeżeli dojdzie do wypadku morskiego, to mamy Polską Komisję Badań Wypadków Morskich. Jeżeli dojdzie do wypadku lotniczego, mamy odpowiednią Polską Komisję Badań Wypadków Lotniczych. A jeżeli dojdzie do takiego wypadku nurkowego, to tak naprawdę nie mamy żadnej komisji, która zbada wypadek, poza, nie wiem, policją i prokuraturą później, jeśli dojdzie do wypadku śmiertelnego. Powiem szczerze, tak bym obstawił. Tutaj 100% pewności nie chciałbym, bo mogą być jakieś wydziały, odłamy, coś takiego. Natomiast sama taka służba mi nie przychodzi do głowy. Raczej bym się spodziewał tutaj po prostu udziału prokuratury. Prokurator, czyli tak jak traktowanie zwykły, nie wiem, wypadek komunikacyjny, czy... Też inaczej, no, prokurator będzie działał, jeżeli będziemy mieli jakieś podejrzenie, że doszło do przestępstwa. Więc jeżeli takiego podejrzenia by żadnego nie było, no to też ten prokurator może okazać się zbędny. Chociaż myślę, że w wielu momentach na wszelki wypadek będzie tak, że się po prostu pojawi, aż do momentu wyeliminowania konieczności jego udziału w sprawie. Aha, okej. Tak bym obstawiał, ponieważ no, zazwyczaj tak też to wygląda, jeżeli jest znajdowane jakieś ciało, już nie mówiąc o akwenach wodnych, tylko po prostu ciało, no jednak jest sprawdzane. Jeżeli jest jakiekolwiek niebezpieczeństwo, że tutaj no, nie był to zgon naturalny, tylko był jakiś udział innych osób. Zwłaszcza jak nurkujemy dwie osoby, tak? No to mamy tutaj ten początek, kiedy trzeba sprawdzić, czy nie doszło po prostu do popełnienia przestępstwa. No bo nieudzielenie pomocy, no to jest jedna rzecz, a niebezpieczna zabawa no tak, nożem intencjonalna w bliskości wężyków kolegi też jest możliwa. Tak, bo to w sumie ja mogłem ten wężyk wyjąć tak naprawdę. Dokładnie, więc to wszystko jest badane wtedy. Jasne, super. Czyli tak, podsumowując, nie mamy żadnych umocowań prawnych w polskim prawie. Właśnie przypomniało mi się, miałem powiedzieć. Mamy. Na przykład jest rozporządzenie, które mówi, że nie za bardzo można nurkować na wrakach okrętów, gdzie są ciała. A to tak. Tak, takie są, że rzeczywiście, no tam gdzie są te ciaże, po pierwsze myślę, że żeby nie bezcześcić, dwa, no też to dotyczy pewnie miejsc, gdzie jest po prostu niebezpiecznie. Tak, bo właśnie dane akweny wodne mogą same dla siebie wprowadzić jakieś tam regulacje, jest przecież to takie polskie lazurowe wybrzeże chyba. Tak. A tam woda parzy, coś takiego. To jest bardzo chemiczne bardzo. Dokładnie, tak, więc no tam można wprowadzić, no, że nie nurkujemy, no bo nie nurkujemy. Ale pewnie też nie pływamy, nie jeździmy na nartach. Tak, ale to jest kwestia administrowania tym akwenem po prostu. Czyli no tak. nie, że samo nurkowanie, tylko w ogóle wyłączenie z użytku. A teraz może, czy słyszałeś o jakimś, nie wiem, prawie europejskim, w Unii Europejskiej czy w innych krajach są jakieś takie państwowe licencje nurkowe? Powiem szczerze, nie mam za bardzo takiego dostępu do aktów prawnych w innych krajach. To obchodząc ten problem, no bo chciałem też właściwie poszukać, no to użyłem najpopularniejszego diagnosty, lekarza i prawnika na świecie, czyli WKG. Tak. No ale wpisując uprawnienia i nurkowanie, pierwszych 10 wyników dotyczy Chorwacji. 3 są sponsorowane z jakimiś wycieczkami zazwyczaj. Okay. Natomiast tak,
prawo unijne ogólnie jest naszym prawem tutaj wewnętrznym też. To jest teraz dyskusyjny temat, co prawda, ale jednak należałoby tak to traktować. Tak? To jest prawo, którym jesteśmy związani. No mamy oczywiście te akty, które są bezpośrednio obowiązujące, pośrednio. Natomiast gdyby był jakiś taki akt nakładający na Polskę obowiązek wprowadzenia ustaw czy tych, no to musielibyśmy to zrobić. Jasne. Tego nie znalazłem. Szukałem, nie znalazłem. Mam nadzieję, że tutaj się nie mylę, ponieważ aktów prawa unijnego jest zdecydowanie jeszcze więcej niż polskich. Natomiast, tak jak mówię, nie dotarłem do czegoś takiego. Pewnie jest podobnie jak w naszym kraju. Także są organizacje, instytucje jakieś prywatne, które prywatne i państwowe. No bo mamy przecież Polski Związek Płetwonurkowania, tak się nazywa? A to nawet nie wiem, być może. Jest coś takiego, patrzyłem. W każdym razie są pewne sporty, które zgodnie z tą właśnie ustawą o sporcie są regulowane. Mogą w ramach tych sportów mogą być tworzone polskie związki sportowe, jak Polski Związek Piłki Nożnej, siatkówki, narciarstwa i tak dalej. I to jest drukowanie, też widziałem, że coś takiego było. Kojarzę. I sobie przejdę na tą ustawę. Taki związek ma pewnego rodzaju monopol na organizowanie pewnego rodzaju wydarzeń sportowych. To oni tylko to mogą robić, mają swoje regulaminy i tak dalej. I w ramach takiego związku również są regulowane tytuły zawodowe w sporcie, przez tą ustawę o sporcie, tylko w tym zakresie. To jest zgodnie z tą ustawą trenerem, ale w takiej organizacji, co jest istotne, może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, wiedzę, doświadczenie, umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa. Teraz to jest istotne. Czy mówimy o takim związku sportowym, czy też jakiejś jakiejś innej organizacji w sporcie, ale nie mająca statusu Polskiego Związku Sportowego, to jednak to będą, tak należy to traktować, moim zdaniem, tylko wewnętrzne uprawnienia. Okay. Nie zrobisz tego, nie możesz tytułować się trenerem tej organizacji. Tylko jest to tak świetnie zrobione, właśnie na czym polega paradoks, że nie mogąc się tytułować tym trenerem, nie znaczy, że nie możesz wykonywać zawodu tego trenera, nawet w przypadku regulowanym. To było albo przy piłce nożnej, albo przy siatkówce, nie pamiętam. Raz trafił mi się właśnie taki wyrok z sądu w Białymstoku, gdzie stwierdzono, że właśnie, że mimo, że to był pan trener, mimo, że nie spełniał tych wymagań, o których mowa w ustawie, więc nie mógł być trenerem, załóżmy, że Polskiego Związku Piłki Nożnej na danej klasie rozgrywkowej, to sąd zakwestionował niedopuszczenie go do wykonywania tej pracy, ponieważ sąd stwierdził, ustawa mówi, że nie może się tytułować tym trenerem, ale to nie znaczy, że nie może pracować jako ten trener. No bo tutaj mamy kolejne niedopatrzenie. Okay. I teraz w związku z czym? No mamy tutaj ten tytuł, który mówi, że jesteś trenerem tego związku. I jak założymy sobie średnio opolsko-łódzki Związek Płetwonurkowania w czerwonym kombinezonie i oni wprowadzą licencję swojego związku, to jeżeli zdobędziesz tę licencję, to możesz mówić, że masz tę licencję. Danego związku, tak. Tak, i to znaczy, że masz tę licencję. Jesteś dumny posiadaczem tej licencji. Myślę, że jedyne, co można powiedzieć, to, że jeżeli taka organizacja sobie wypracuje pewnego rodzaju status, będzie wiadomo, że zdobyć uprawnienia u niej, tak żeby ona się podpisała pod tymi umiejętnościami, jest ciężko. No to dla renoma, osób, tak? Tak, dla osób, które będą zorientowane, którym będzie zależało, no to będzie jakiś wyznacznik. Natomiast pod kątem formalnym dla mnie no jest to po prostu tytuł. To jest jasne. Teraz super mi to wszystko wyjaśniłeś. Także tak naprawdę, nie mając żadnych rozporządzeń w polskim prawie, mimo wszystko warto iść do szkoły nurkowej, nauczyć się i zdobyć tą licencję, aby bezpiecznie nurkować. Oczywiście, że tak. Super. Także dziękuję za rozmowę z Tobą i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się pod wodą. No, brzmi to różnie, ale mam nadzieję, że szczęśliwie spotkamy się w okolicach wody. Bardzo miło było. Dzięki. Do usłyszenia. Nie chcesz, by ominęła Cię żadna podwodna przygoda?
Zapisz się na newsletter. Co 2 tygodnie dostarczymy Ci powiadomienie o kolejnym odcinku. Od wywiadów z ekspertami, a skończywszy na szalonych relacjach z malowniczych miejsc do nurkowania. Śledź również nasze nowe odcinki na stronie internetowej spodwody.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do każdego odcinka. Na kanale YouTube obejrzysz dodatkowe wideo, filmy. Subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia.